Zdravím YouTube. W dzisiejszym odcinku zobaczycie moje podejście do małofatrańskiej stówki, czyli ultramaratonu górskiego na Słowacji. I jak widzicie za mną, zobaczycie piękne widoki oraz zobaczycie moje zmagania z tą jakże wymagającą trasą ponad 100-kilometrową, na której będzie około 7 km wzniosu. Także rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do odcinka. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość! No i jestem już pod halą Terchowec, gdzie odbiera się pakiety startowe, gdzie też odbywa się weryfikacja zawodników odnośnie list startowych, sprzętu, ekwipunku itd. Jak widzicie za mną, już tutaj widoki naprawdę świetne się zaczynają, a tutaj też nieopodal będzie miejsce, w którym jutro rano będziemy startować o 6. I tak wygląda biuro zawodów. Ja już swój pakiet odebrałem, ale Wam pokażę, co tutaj jeszcze się znajduje. Sklep z odzieżą, czyli bluzy, koszulki z małej fatry, czyli tak, koszulki. Tu po lewej stronie różne rzeczy dla zapominalskich, jak kijki, czapki, koszulki. Tutaj jakieś żele, dziękuję, żele, batony i jeszcze koszulki. Czyli generalnie jeśli ktoś zapomni jakich rzeczy, no to tutaj można sobie to potem zakupić. Ale teraz wychodzę na dwór i Wam pokażę, co było w pakiecie startowym. I proszę Państwa, prosto spod pomnika Juraja Janosika zapraszam Was na unboxing pakietu startowego. Zobaczmy, co przygotowali dla zawodników startujących na 100 km organizatorzy. Zacznijmy od standardowej takiego worka po prostu na różne rzeczy. Tutaj ulotka od partnera Devils Challenge 666, czyli bieg na 666 km. Dalej to jest jakiś chyba żel z witaminami do spożycia. Chip. I tutaj uwaga, to jest chip po prostu wkładany do plecaka i w tym plecaku razem z zawodnikiem się przemieszcza. Dalej cały plan trasy, praktycznie niemalże kilometr po kilometrze od startu przez wszystkie punkty kontrolne wraz z zaznaczonymi czasami na danym punkcie, na którym odcina zawodnika, czyli do którego czasu trzeba dobiec, dostać się do punktu. Tutaj jest widać ten kilometraż, metry wzniosu, metry spadku. I jak widać jest tego dość sporo, bo to długi bieg. Dalej. To są zawieszki do przepaku i do jeśli by się chciał mieć jakieś rzeczy na mecie, bo meta jest jest dalej niż punkt startowy, w innym miejscu, dlatego tam jadą po prostu rzeczy, jeśli ktoś będzie potrzebował. I to trzeba tym oznaczyć. Tutaj numer startowy, jak widzicie, Mariusz Jaskot MF100 Polska wraz z profilem trasy. Jak widzicie, jest sporo górek. Aha, tutaj jest instrukcja obsługi trackera. Dalej, kolejne ulotki. No tu to zaszaleli, taki sam nie wiem co to jest. Taki jakiś wieszaczek. I tyle. Jeszcze do tego agrafki.
Także w pakiecie jakoś szału nie ma, ale tutaj w tym biegu raczej chodzi o to, żeby na tych punktach odżywczych był szał i z tego co widziałem raczej będą dobrze wyposażone. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ucztorkowana 11. Watanska stołka. I lecimy, proszę Państwa. Małofatrańska stówka Anno Domini 2025. Jest stres, są emocje. Widzimy się za jakiś czas. Sześć kilometrów poszło. Tutaj powinien być widok, ale jak widzicie jest sporo mgły, a te pierwsze 6 km praktycznie cały czas przez las. Jak widzicie tutaj też przede mną. O, po takie widoczki tutaj przyjechałem. Wow, ślisko. Ślisko, proszę Państwa, ale jest wszystko w porządku. Tutaj teraz taki spory odcinek granią. Szkoda, że jest tam mgła, bo pewnie tutaj są niesamowite widoki. Kilometr 10 i myślę, że to jest piękne miejsce na chwilę przerwy. Sporo apu już za nami. Tak naprawdę koło kilometra, jak widzicie, ze mnie się leje, ale jest tutaj przepięknie. Wow. I proszę Państwa, pierwszy punkt z jedzeniem, piciem i wszystkim. Jest troszkę tego. Pierwszy punkt żywieniowy na 14 km za mną, a to oznacza, że za mną jest właśnie 14 km oraz 1100 coś metrów upu. Lecimy dalej do kolejnego punktu. Tutaj widzicie, idę sobie po asfalcie, ale to dlatego, że jest w górę i trzeba jeszcze siły oszczędzać, bo tutaj te siły jak najbardziej trzeba będzie rozłożyć na te jeszcze no dobrych kilkanaście godzin. Ale póki co czuję się dobrze. Troszkę też mi minął ten stres z początku. Już wszedłem w ten rytm, że tak powiem, biegowy rytm zawodów, także trzymajcie kciuki, żeby było tak dalej. I co? Widzimy się za jakiś czas. Nie powiem wam za ile, bo tutaj no sporo trasy nie będę nagrywał z tego względu, że jest to długa trasa, a po drugie, że no to odcinki momentami są naprawdę bardzo trudne, czy w górę, czy w dół. No i po prostu jest niebezpiecznie w takich momentach nagrywać. Ale ładne widoczki na pewno jeszcze zobaczycie.
Przykładowo takie jak teraz przed nami. Patrzcie, co jest za mną i wyobraźcie sobie, jaką ja teraz muszę czuć radość, że nie idę tam, tylko idę o tam i za chwilę będę miał zbieg. A tutaj po drodze jeszcze było źródełko górskie, można było sobie twarz obmyć i tak, kurczę, czuję się w pełni orzeźwiony, prawie że wykąpany. Jest dobrze, jest fajnie. Ale to są widoki. Pięknie. Ale pięknie. Jakoś te schody mi się tak średnio podobają. Wolałbym gdzieś w tę stronę za mną, bo jest ładniej. A te schody, kurde, ja mogę po górach, ale po schodach nienawidzę. Jeśli się nie mylę, to pakujemy się właśnie gdzieś tam na górę, na ten kamień. To chyba jest ten, który widziałem w filmie oficjalnym z tego biegu z poprzednich lat. Tam są łańcuchy, jeśli to jest ten. I jak widzicie, taki dość kamienisty odcinek trasy będzie, ale to jeszcze trzeba tam wleźć. Także lecę. A co? Ale teraz od tego dołu, jak tam byłem, jak wam to pokazywałem, to było takie mocno katorżnicze podejście. Było na nim słychać tylko stukot kików. A tutaj widzę, też się zaczyna kolejna ściana, także widzimy się za jakiś czas. Jak pięknie. A za chwilę będzie jeszcze piękniej, bo teraz przed nami taki odcinek, gdzie będziemy marsz obiegnąć tą taką dłuższą granią. Małe facety, także spodziewajcie się dobrych widoków. A swoją drogą, jak przygotowałem się do tego startu i oglądałem relacje biegaczy, którzy wcześniej tutaj byli na tych zawodach, to tak mówię, patrzę, kurczę, nie ma jakichś tych, znaczy inaczej, te podejścia nie wyglądają na takie ciężkie, a tu mi się wydaje, że oni po prostu tak jak ja dzisiaj ich nie nagrywali, bo po prostu katorżnicze one wręcz były, takie katy, nie podejścia. Ale tutaj już się taki, myślę, troszkę spokojniejszy odcinek przed nami zapowiada. W nogach już jest 25 km prawie, ponad 2000 metrów wzniosu, także 1/3 mniej więcej z tego wyścigu już poszła. Generalnie oszukano mnie, jak mówiłem, że będzie teraz troszkę przyjemniejszy kawałek, to byłem tam na dole, a tutaj już była taka kolejna ściana w górę, ale za to jest ładny widok. Oj. A tutaj przede mną możecie zobaczyć, jakie piękne podejścia są na tym wyścigu. Dobra, wyłączam kamerę, bo potrzebuję 2 ręce. Przerwa na pokazanie panoramy i złapanie oddechu. A przede mną jeszcze trochę w górę i trochę momentami pionowo, ale co, przemy dalej.
zaraz się wypłaszczy. Miejmy nadzieję. Tam się ładujemy. Tam na górę. Ale swoją drogą tutaj spoko, fajne miejsce na fotki, filmy, generalnie pamiątki. Jak widzicie, tutaj po lewej kolega, tam po prawej fotki cykają. Ja tutaj się zatrzymam, bo nie jestem na tyle szalony, żeby kręcić to podczas chodzenia tędy, ale patrzcie, jaki to jest odcinek w dół, a tutaj jeszcze schodziliśmy po tych łańcuchach i tutaj jeszcze przed nami to, co przed chwilą powiedziałem, taki ostry kawałek w dół. Jest nieźle. Mamy kolejny punkt żywieniowy, kilometr 26. A ile tam jest apa? O, dziękuję. 26, 2400 w górę. Bardzo dobrze są te znaczniki, bo mi zamarzł zegarek i totalnie nie reaguje. Zaraz postaram się go jakoś wskrzesić, a jak nie, to będę dzwonił po awaryjny. Także jakaś szamka teraz. Ale dobry chleb ze smalcem mieli. Aż chyba 3 kromki wsunąłem. Wychodka. A zegarek? No miejmy nadzieję, że nie wyzionął ducha, że to tylko chwilowa słabość, bo najpierw mi się wyłączył, znaczy najpierw mi zamarzł, potem się wyłączył, no i aktualnie cały czas pokazuje się ten trójkąt Garmina, także aktualnie nawiguję w starym stylu po szlakach. Teraz mam jakieś 10 km czerwonym szlakiem i to będzie trasa do następnego punktu z jedzonkiem, z piciem i tak dalej, ale w razie czego też mój support Woli ładuje swój zegarek, wygrywa tam traka i mi go przekaże na 55 czy 56 km. Tam w tym miejscu, gdzie będzie przepak. Także na tą drugą część trasy zegarek na pewno będę miał. A na teraz lecimy na szlakach. Wyszło słońce, to sobie też pozwoliłem wyciągnąć czapkę. Ale spójrzcie, jaka jest świetna panorama. Za mną, z lewej, z prawej, z przodu też, ale to kawałek jeszcze podejdę, żeby wam ładniej nagrać. Ja pierdzielę, bardzo trudny jest ten wyścig, ale bardzo piękny. O, a tam na samą górę będziemy włazić. Tutaj ja widzę, jak to kręcę tych ludzi na górze, którzy wyglądają jak mrówki, a wy na monitorach w obiektywie GoPro pewnie macie ich jeszcze mniejszych. No ładne tutaj się podejście szykuje. Stok 1607 metrów nad poziomem morza. A jakie widoki. Troszkę wieje, ale czuję się, jakbym był na szczycie świata. Naprawdę warto było przyjechać na tę małe Fatrę. Mimo że jest w cholerę ciężko, warto. Pięknie. Teraz aktualnie w ogóle profil trasy wygląda jak taki grzebień, bo będziemy wchodzić w górę, zbiegać w dół. Tam prawdopodobnie też będziemy tym szczytem lecieć od prawej do lewej, w górę, tam i tam. Także jest naprawdę bardzo
pięknie wymagająco, ale zobaczcie, kurczę, jakie to są widoki, ja pierdzielę. Jest super. Autorem soundtracku dla tego biegu dzisiaj dla mnie jest Piotrek Kękę Siara, bo ja tak sobie w tych trudnych momentach nucę do celu w swoim tempie, idę człap, 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 powoli, konsekwentnie buduję swój świat i naprawdę pomaga. Także dzięki, Kęki, jesteś gość. A tam na górze, tam o, czeka na mnie kolejny z dzisiejszych szczytów. Nie mam pojęcia jaki. Jak wejdę i będzie tabliczka, to wam powiem. Tabliczki nie ma, ale też jest ładnie. Dalej jest tabliczka. Dalej jest tabliczka? Ja dalej. A jak tutaj się, tu jakoś to się nazywa? To nie wiem. Aha, okej. Dobra. Jak się to tu nazywał ten kopeczek? No tu nazywa, tu nie nic. Chory. Aha, czyli to nic kopeczek. Dobra, dzięki. Proszę. No to ciśniemy na następny kopeczek. A tu patrzcie, jaki ładny widoczek. No i jestem. Cóż to jest za szczyt? To jest południowy Gruń. 1450 metrów nad poziomem morza. Zobaczcie, jaki tu jest widok. Zarąbiście. Naprawdę jest tutaj świetnie. Super jest ten odcinek w ogóle tym grzebieniem, tutaj tą granią. Ja pierdzielę, takie widoki. I w sumie jakoś nawet nie jest bardzo ciężki, bo no są te przewyższenia, są podejścia, ale na razie póki co odpukać nie są takie chamskie jak te pierwsze dwa, gdzie tam praktycznie, wiecie, ściany były. Ja tam momentami robiłem kilometr w pół godziny, czy w górę, czy też po tych kamieniach tam w dół, bo tam momentami na czworaka schodziłem, a tutaj robię je na pewno szybciej. O ile szybciej, to nie wiem, no bo jak wiecie, aktualnie lecę bez zegarka. Dobra, kończę, bo tutaj chyba mogę sobie coś pobiec. No i pobiegłem z 300, może 400 metrów i tutaj już mi się wydaje, że to będzie ostre podejście. Na szczęście chyba nie będzie aż takie długie. Także kiki w dłoń i do dzieła. A wy spójrzcie w prawo, spójrzcie w lewo i trzymajcie kciuki za dalszy bieg. A kto wie, nawet możecie zasubskrybować kanał. Mój kanał w sensie. I proszę Państwa, mamy kolejny szczyt. Stieny Severni Vrchol. Jak tak dalej pójdzie, to ja dzisiaj podczas tego biegu zrobię koronę Gutsuwacji. Albo połowę. Jest pięknie. Jest fajnie. Ale widoczki. Ale już tu tak, a to nie rozbrane. Reklama. No tutaj przede mną jeszcze raz, dwa, trzy szczyty, a tam po prawej ten domek to, jeśli się nie mylę, to mają tam żarcie dla mnie. W sensie to będzie kolejny punkt kontrolny. 30 chyba trzeci albo
4. kilometr. Ładnie. I kolejny kolega do kolekcji sceny Jużny Wyrchol 1572, a nie 100-900 metrów nad poziomem morza. O, jest fajnie, jest fajnie, jest dobrze. A chwila, bo ja mogę tu pobiec. Jest jeszcze w ogóle pięknie do tego. Także no luks bieg, luksusowy, by chciało się rzec. Ja tu gadu, a tu proszę, chromowe 1636 metrów nad poziomem morza, czyli wspinamy się w górę. Najwyższy szczyt dzisiaj będzie miał ponad 1700 metrów, ale ile dokładnie, to wam nie powiem, żeby nie nakłamać, ale prawdopodobnie będzie gdzieś w tym grzebieniu tutaj, także wszystko ok? Ok? Wszystko w tym grzebieniu będzie ten szczyt najwyższy, czyli zaraz gdzieś, miejmy nadzieję. Może to nawet któryś albo ten, albo tamten, o ile na tamten będziemy wchodzić. Zobaczymy za chwilę, przekonamy się za chwilę. I kolejny szczyt z kategorii tych 1600 plus, a ten z piękną nazwą Chleb. Czyli tam na bank będzie chata pod chlebu, gdzie jest pit stop, a tu na bank jest niesamowity widok. Ja się chyba zakochałem. Tutaj taka delikatna zmyłka bez zegarka była, bo z czerwonego szlaku na chatę pod chlebą trzeba odbić na zielony i nie wiem, czy to trzeba będzie wrócić z powrotem, czy jakoś po prostu to był inny dystans, bo jakiś gość biegł przede mną i poleciał prosto tam na tamten szczyt za mną. A tutaj widzę na tej rozpisce, co dostaliśmy od organizatorów, że z czerwonego trzeba odbić na zielony, na chatę pod chlebą. Tam jest jeszcze potem jeden punkt zielony i dopiero wtedy wracamy na czerwony, czyli no warto tutaj się nawigować i no sprawdzać te kolory, czy generalnie drogowskazy. O, jest Dawim! Jest chata pod chlebą. O ja, 37,5 km, 3300 metrów przewyższenia w nogach i bufecik, proszę Państwa. Specjalna strawa, jakby co, to na strawie też możecie mnie śledzić. I tutaj proszę bardzo, jest coś, są kanapeczki. Ja teraz też sobie nabiorę różnych rzeczy, bo muszę zjeść coś całego na pewno, żeby ładnie przyjęło się na żołądku. A z tym gościem wcześniej, to też nie, że ja jestem takim bydlakiem, nie krzyknąłem, że słuchaj, wracaj, tylko po prostu już był tak daleko i nawet go nie widziałem, jak mi zniknął, także nie jestem bydle. Dobra, idę jeść, idę pić. Proszę bardzo, talerzyk pożywnej zupki, też na punkcie była kofola, a nie te amerykańskie podrabiańce. Także zupka, zjem sobie jeszcze trochę chlebka ze smalcem zaraz, jakieś inne przygryzki i cisnę dalej. Jest dobrze, jest fajnie. A takie oto widoki przy chacie pod chlebą. No i proszę Państwa, po lekkim zboczeniu z trasy na poliwkę, na kanapki, na kole, kofola, ahoj,
na kole, kupole, wszystko. Się na fofusiałem generalnie, zboczyłem z trasy i wracam do punktu wyjścia i aktualnie rozpoczynam atak szczytowy na Wielki Krywań, który będzie dzisiaj najwyższym szczytem. Jest on umiejscowiony, nie wiem, sięga on aż ponad 1700 metrów nad poziom morza, także troszkę dużo. Tutaj na tym etapie zostało mi aktualnie, na tym etapie, w sensie etapie tej części, gdzie biegnie też 50, zostało mi 800 metrów wzniosu, potem reszta już w dół, a to wszystko na odcinku około 15 km. A swoją drogą tam za mną, gdzie tam ja też się pomyliłem, to można by jakieś oznaczenie dać, strzałkę, nie? Że trzeba odbić i wrócić. To też by było może i pomocne. A w ogóle zobaczcie, jak ten Wielki Krywań z dołu wygląda. Patrzcie, jak szybko się chmury przemieszczają. Nie ma tak mocnego wiatru. Tutaj wcześniej, przed chwilą latał taki samolot. Nie wiedziałem do czego on był. A może to był taki właśnie rozganiający chmury. Nie wiem. No ciężko powiedzieć, ale no mega szybko, patrzcie. Już jej prawie nie ma za horyzontem. Wielki Krywań. 1700 metrów i patrzcie, co tu się dzieje. Każdy telefon, każdy fotki. No bo kurczę, takie widoki jak tutaj się rzadko zdarzają. Stąd fotki, stąd ja dla was nagrywam teraz, żebyście też to zobaczyli. Ja pierdzielę. I teraz patrzcie, zdobyliśmy Wielki Krywań i teraz tą samą drogą wracamy w dół, a tutaj nie ma żadnego punktu kontrolnego i dlatego to, czy ktoś tu przybiegnie, to jest czysta uczciwość i tutaj wszyscy ładnie przybiegają i wszyscy są uczciwi, a tu jest ten samolot, o którym wam mówiłem. Dlatego uczciwi biegacze wszyscy ładnie na Wielki Krywań i lecą dalej bez żadnych oszukaństw. To się naprawdę ceni, że żadnego chachmęcenia tutaj nie ma. No nie mogę się napatrzeć na te szczyty. Tutaj kawałek o tam, tą granią szedłem, ale potrzebowałem chwili dla siebie bez nagrywania, żeby tak to przejść. I tutaj korzystając z tego, że z tego pięknego szczytu już będę schodził w dół, to nagram go dla was po raz ostatni, ale to nie znaczy, że to będzie ostatni szczyt, jaki dzisiaj zobaczycie. O nie, nie. Teraz cisnę większość dół, jeszcze parę podejść zostało, ale tu już będę cisnął do finiszu 50, nie? Nie wiem, ile tu zostało, bo jak wiecie, zegarek mi się wykrzaczył, ale strzelam, że około 10 km, może nawet troszkę mniej. Chyba jeszcze tam będę musiał wejść na lewo. No nie spodziewałem się aż takiej góry. Tam na tym Wielkim Krywaniu faktycznie w sumie nie było 800 metrów pod górę na pewno. No ale się nie spodziewałem, że aż tyle braknie, co tutaj jest. Halo, halo, halo. Ale skorzystam sobie, póki mogę. Tutaj też no z tego szlaku w dół. W miarę prostego, żeby sobie podbiec kawałek. Co tu się wydarzyło? Miało być łatwo, prosto, przyjemnie. A tu takie hardkorowe podejście. A co gorzej, jego końca nie widać. Tutaj jeszcze przed nami chyba jeden albo dwa ataki nawet, zanim będzie w dół, także
No jest ciekawie. Jest, proszę Państwa, mały fatrański Krywań, 1671 metrów. Tam to wszystko wlazłem. Myślałem, że nie będzie aż tyle jeszcze do wejścia. A teraz teraz lecimy w dół tam i zostało nam 100 metrów w górę, czy tam 100 z groszem, czy 100 z groszem, a potem już reszta w dół, aż do mety 50. Tam jakiś przepak, coś zjeść i ruszamy na dalszą część. Proszę Państwa, są widoczki na zbiegu właściwie, bo ja sobie teraz zbiegam, tak mi się wydaje, z zawrotną prędkością, coś koło 6.0 albo 6.15, bo to jest właśnie dla mnie tempo na mocne bieganie, na ultra, na tą, wiecie, prędkość biegową. Coś miałem powiedzieć w tym wejściu? A nie wiem. Za kilka kilometrów mam punkt kontrolny, jedzonko, biesiada, wiecie o co chodzi, nie? Ja tutaj przyjechałem się najeść, a nie biegać. Tyle jedzenia co tu jest, to ciśniemy. Strateniec 1512 i proszę bardzo, jakie widoczki ze Strateńca. Tu można powiedzieć, że aktualnie na tym etapie to jest taki troszkę marsz Strateńców, ale na szczęście już niewiele upa zostało, niewiele wzniosу zostało do, no wiecie gdzie, do przepaku. A wcześniej jeszcze jest w ogóle punkt żywieniowy. Także luksus, naprawdę luksus. Dobra, bo widzę, że mogę lecieć w dół. No, było troszkę ponad 100 metrów wzniosu. Wszystko takie ściany skalne, po których trzeba było się wdrapać. Może nie wszystko, ale większość. Ale dosłownie wdrapać, że na czworaka ręce ciach, 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 nie? I potem takie same skały z drugiej strony były w dół. I trzeba było też zejść na czworaka. Masakra. Ale tutaj miejmy nadzieję, że już będzie chociaż taka ścieżka, jak teraz idę. Bo tutaj już tak w miarę jest przyjemnie. Jest i suchy, a ja wcześniej źle spojrzałem, bo wzniosł wzniosł zostało 200, nie 100 metrów, stąd taka niespodzianka. A teraz mam troszkę w dół, zaraz jeszcze 50 metrów wzniosł na około 2 kilometrach. No i wtedy już w końcu będzie 51 km z groszem, gdzie będzie punkt z jedzeniem. Także bądźcie dobrej myśli. Są przyjaciele. Zdravím. Tak ty můžeš 46? 46. hodinu na to. Minutkę. Ostatni punkt objedzony. Można cisnąć już do mety. Zostało niecałe 5 km. Mam całkiem niezły zapas czasu, bo mam na te 5 km trochę ponad godzinkę.
tak żeby zmieścić się w limicie na te odcinki, które są, bo tam każdy odcinek od odcinka miał do siebie limit. No, nieważne, ale generalnie raczej się zmieszczę, bo tutaj już te 5 km biegniemy w dół. Miejmy nadzieję, że po w miarę równej nawierzchni, tak żeby dało się biec. Także jest w porządku. Myślę sobie, o jestem na przepaku, to tutaj, bo widzę ludzie biegają. A to jakiś festyn dla dzieci, gdzie po prostu dzieciaki sobie biegają, ale już zbliżam się do miasta, co słychać, widać. Także zaraz będzie przepak, zaraz będzie jedzonko. Au, au, au. Jest przepak, proszę Państwa. Udało się z zapasem czasu. Cześć. Wiki. O. Tu? Dobra, dzięki. Ciśniemy. Ostatnie 50 km. Niestety większość, albo mam nadzieję całość w nocy. Zobaczymy jak to będzie. Jak widzicie, zaczyna się ściemniać. Także nie wiem ile dla Was. O, chwila. Need for Speed Słowacja Edition. Zapomniałem jaka to jest miejscowość. Ale co do czego dążę? Że nie wiem ile dla Was nagram, ile będzie widać. No zobaczymy. Mam też lampkę do GoPro, mam lampkę na głowę. Nie wiem, zobaczymy. I w tym momencie zaczęła się pozostała część trasy, z której ukończyłem jedynie niecałe 30 km i finalnie zrezygnowałem z dalszego biegu na 83 km z niecałymi 6 km wzniosu w nogach. W okolicach 73 km zupełnie pospinało mi łydki oraz uda, wskutek czego kilometr marszem pokonywałem w jakieś 17 minut po płaskim, a na zejściach ledwo mogłem ruszać nogami. Cieszę się jednak, że spróbowałem pokonać tę trasę, a Wam dziękuję za wsparcie przed, po i w trakcie biegu. Do następnego.